Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, kwiecień się kończy i jest bardzo fajna okazja do podsumowania ogrzewania domu klimatyzacją. Akurat u mnie całego kwietnia, mam ostatnie 30 dni, tylko klimatyzatorami ogrzewam mój dom, także jakie są parametry domu, jaka jest wielkość, to będzie na końcu filmu, będą dokładne dane. A teraz Wam przedstawię, jakie jednostki ogrzewają dom. Później wejdziemy, jakie zużycia, w jakich temperaturach, bo też mam stację pogodową. Także takie bardzo ciekawe podsumowanie, może i nie kwietnia, ale właśnie ogrzewania w takim okresie. Ni już zima, ni to lato, takie pomieszanie z poplątaniem. Zobaczycie, jak spadły mi zużycia na ogrzewaniu, kiedy no tak naprawdę wyłączyłem pompę ciepła i przestałem grzać wodę. U mnie akurat przez grzejniki, także większe straty i dmucham tylko samymi klimatyzatorami. Także no, zapraszam. No i pierwsza jednostka, która ogrzewa parter, to jest Rotenso Imotio Seria X 2,6 kW. Jednostka na kapilarze. Druga jednostka to jest też Rotenso Imotio Seria X. Tutaj akurat jednostka 3,5 kW. Ona ogrzewa piętro. Dom ogrzewany, taki dom jednorodzinny, chyba 120 m2 użytkowych, 160 powierzchni bez poddasza. Także to wszystko będzie w Excelu już, znaczy nie w Excelu, tylko na koniec filmu są wszystkie parametry zrobione, takie właśnie specjalne takie podsumowanie, że tak powiem, domu. Słowa pogubiłem. No ogólnie wszystko parametry, jak to, co dzieje, jakie metraże, gdzie co jest powsadzane, tam, że tak, że tam to jest wrzucone. A teraz co? Teraz idziemy do licznika energii, do zamela w suple się wpleść. A, jeszcze, tutaj jest stacja pogodowa. Ta stacja pogodowa też co miesiąc wszystko nam codziennie praktycznie mierzy. I z tej stacji pogodowej mam wyciągnięte właśnie, jakie były średnie temperatury dzienne, miesięczne. To bardzo, słuchajcie, to bardzo pomaga, bo jest do czego się wtedy odnieść, a nie jeden powie, że mam zużycie takie, drugie takie. A ja wiem, przy jakich temperaturach miałem. No i w domu średnie temperatury to jest 22-21 stopni. Także tak komfortowo, nie za ciepło, nie za zimno. Powiem wam, ja już tego wszystkiego nie zauważam, bo o, dalej artysta się. Ja tego nie zauważam, bo klimatyzator się włącza kiedy potrzeba, wyłącza się kiedy potrzeba. Pilot leży na półce, wszystkim steruje. No i tyle, także człowiek o tym wszystkim zapomina. Dobra, lecimy do zużyć. Słuchajcie, i lecimy z tematem zużyć i z tematem kosztów. Koszty u mnie są ustawione 0,63 grosze za kilowatogodzinę. Ja zainwestowałem w fotowoltaikę w 2016 roku i mnie na razie podwyżki ceny energii nie interesują. Póki starego prosumenta nie uwalą, także cały czas liczę tą energię do swoich podsumować, bo już instalacja mi się wróciła, ale tu nie o tym. Słuchajcie, także będzie, mamy tutaj cały rok z pompy ciepła, klimatyzatorów. Tutaj mamy dany miesiąc właśnie temperatury, to będzie omówione na końcu filmu i to też będzie powierzchnia ogrzewana przez klimatyzator 3,5 kW, omówiona na końcu filmu. Także czego dotyczy wykres? Wykres dotyczy faz, 3 faz. Pierwsza faza to jest 2,6 kW, pompa ciepła, znaczy na pierwszej fazie działa pompa ciepła, klimatyzator, nie pompa ciepła, mimo że to jedno i drugie to samo. Klimatyzator 2,6 kW, na drugiej fazie działa pompa ciepła 7 kW, powietrze, woda, która na grzejniki grzeje na 36 stopni i na trzeciej fazie działa klimatyzator 3,5 kW ogrzewający piętro. I jak możemy zauważyć, tak już przy okazji, w tym roku całość zużycia to jest 2079 kWh i 2,6 kW klimatyzator zużył 428 kWh, pompa ciepła zużyła 1375 i klimatyzator 3,5 kW zużył 275 kWh. Także tak to wygląda
w tym roku, ale tu bardziej interesuje miesiąc jak rok, także jak widzicie miesiąc, no jeszcze jeden dzień od 28 marca, mam 28, 29, no pasuje tutaj to wszystko podliczyć, uda się tutaj uciec troszeczkę, 29, o super, i teraz będziemy mieć tylko ogrzewanie klimatyzatorami, już pompa ciepła nie będzie się tutaj wkradać, cały okres kwietnia tak naprawdę, ogrzewanie klimatyzatorami i jak widzicie tutaj całością poszło do dnia dzisiejszego, czyli do 27 kwietnia. Zużycie to jest 185 kWh. Słuchajcie, niech sobie nawet ktoś policzy po złotówce albo więcej jak złotówka, to macie niecałe 200 zł na ogrzewanie. Według mnie to nie jest dużo, a to jest bardzo mało przy komforcie jednak i bezobsługowości tego urządzenia, bez niepotrzebnego grzania podłogówek, innych rzeczy. Tutaj można to rozbić na drobne, czyli klimatyzator 2,6 kW zużył 119, bo to jednak jest podpiwniczenie i tam jest mało słońca, a klimatyzator 3,5 kW zużył 64 kWh. Piętro jest większe, ale tu jest kuchnia, dużo słońca dochodzi, także nawet dochodziło tutaj do chłodzenia. Jakie były temperatury w kwietniu? Słuchajcie, w kwietniu średnia temperatura to jest 10,5 stopnia, maksymalna 25 stopni, minimalna -1, także przymrozki się trafiały, o teraz ostatnio właśnie się trafiły przymrozki, chyba gdzieś tutaj mamy, aby poszukał to znajdzie tu czy tu, gdzieś na dole o -0,2, także około 19-20 te przymrozki się trafiły i tutaj tak właśnie pomiędzy tym 21, 22, 23 było najzimniej, co widać po zużyciach, jak widzicie. 20, 21, 22, no tutaj zaczynają te słupki rosnąć, bo jednak zrobiło się chłodniej, już nie ma tyle tego słońca, co było w wcześniejsze dni i na przykład tutaj mamy 23 kwietnia, zużycie mamy na ten dzień, to jest 14 kWh, przeskoczmy na 23 kwietnia, słuchajcie, pach, o akurat jest 23 kwietnia się ustawiło. I zobaczcie, 23 kwietnia, średnia 5,5 stopnia, maksymalna 9,6. No taki coś chyba koło przymrozku się przyplątało mniej więcej. Wiatru za dużo nie było, bo maksymalna prędkość wiatru 16 km na godzinę, czyli to nie jest duża prędkość wiatru. Jak widać po temperaturach, no te 8-7 stopni szału nie było i słońca też nie było, jak widzicie, tylko przebłyski, bo tutaj nam pokazuje nasłonecznieje. Także no, szału nie było, a zużycia też nie było jakiegoś ogromnego. Patrząc na 14 kWh na 24 godziny, no to trzeba było na szybko to policzyć, no ale wychodzi mniej jak 1 kWh zużycia dwóch jednostek, czyli no taniej się chyba raczej nie da i bardziej, że tak powiem, sterowanego tematu. No co wam mogę tutaj, słuchajcie, więcej pokazać? Tak to wygląda na wstępie. Także jak macie tylko możliwość dołożenia sobie w domu klimatyzatora, nawet nie mając fotowoltaiki, to jest bardzo dobra decyzja, słuchajcie, bo nie dość, że tanio się dogrzejecie, bo to wszystko zależy od układu domu. Są osoby, które tylko ogrzewają domy klimatyzatorem i od, no, że tak powiem, wielkiego mrozu odpalają jakieś drugie źródło, jeśli jest dom dobrze zaizolowany. A z drugiej strony, no macie chłodzenie w lecie, także to też robi bardzo dobrą robotę. U mnie już drugi sezon i powiem wam, nie zamieniłbym tego na nic innego. Tego komfortu po prostu, nie chłodu w domu, ale no tej wygody. Bo to jednak robotę robi. Także jest możliwość, to ja bardzo polecam montować klimatyzatory. Jakiej tam marki chcecie, bo ja w marki nie wchodzę. Ale robi to robotę, naprawdę. Co wam więcej mogę powiedzieć? Zapraszam teraz jeszcze na, ja się z wami żegnam i zapraszam na właśnie parametry mojego domu. Jak to wygląda? I teraz tak pokrótce wam przedstawię metraż domu, jakie tutaj mniej więcej są ocieplenia, nieocieplenia, inne rzeczy. I później jeszcze właśnie powierzchnia piętra, którą ogrzewam klimatyzatorem 3,5 kW. I pompą ciepła 7 kW i jeszcze
łazienkę dogrzewam farelką 800 W. Tak jak mówiłem, nie jest dom przystosowany pod ogrzewanie klimatyzatorem. Więc słuchajcie, lecimy od początku. Rok budowy to jest 80. rok budowy, także budownictwo takie jeszcze nie bardzo stare, też nie nowoczesne. Dom też przeszedł delikatną termomodernizację. I tak, jest poddasze na razie, jest nieogrzewane, to cała powierzchnia jest nieogrzewana. Powierzchnia bez poddasza to jest 165 m2, powierzchnia ogrzewana to jest 110 m2. Ogrzewanie jest za pomocą pompy ciepła, jak już jest pompa ciepła, grzejniki stalowe podwójne i parę aluminiowych. Ja z aluminiowych coraz bardziej eliminuję, wolę stalowe właśnie, bo one do pompy ciepła bardziej się nadają. Pompa ciepła pracuje w parametrach 36, 7, 5 stopni, wszystko zależy tam jak się ustawi. Tutaj jeszcze tak mam, na płycie górnej jest styropian 5 cm, wylewka plus rzucona jest teraz wełna skalna 15 cm. Powiem wam, robi to robotę. Zejdźmy niżej, piętro to jest pustak pianowy pojedynczy 25 cm, a to jest styropian 10 cm. Okna wszędzie są z 2005 roku, dwuszybowe, plastikowe, także szału nie ma, troszkę tam przez nie ciągnie, ale powiem, jak uszczelniłem tutaj wejście na strych i pouszczelniałem wyjścia tutaj z maszynowni, to jednak brakuje dla tej wentylacji, od czasu do czasu trzeba przewietrzyć, nawet takie, że tak powiem, stare, niby nieszczelne okna, a jednak już nie da rady, znaczy no trzeba od czasu do czasu po prostu przewietrzyć. I tak, powierzchnia piętra to jest 82 m2, 213 m3, bo tu jest standardowa wysokość do sufitu. Do tego dochodzi nam 800 W farelka i tutaj mamy 3,5 kW klimatyzator. Podpiwniczenie to jest 39 m2, 82 sześcienne, tutaj jest 2,5 m do sufitu i tutaj u dziadka na dole ogrzewane jest wszystko ogólnie za pomocą pompy ciepła, jak jest taka potrzeba, i grzejników. A teraz leci nam Rotenso 2,6 kW, tutaj u dziadka elegancko. Dom jest wkopany metr w ziemię, tak kiedyś, słuchajcie, budowali. Tutaj jest cała moja maszynownia. Tutaj też jest pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej. Jak braknie z kolektorów solarnych, to ona z tych 94 m3 wyciąga ciepło i zamyka w zbiorniku, który sobie stoi gdzieś tutaj obok. Tutaj mamy pompę ciepła 7 kW, wymiennik, bufor. Także słuchajcie, tak to wygląda. Na dole jest jeszcze fundament, jest wentylacja i na zewnątrz jest pustak żużlowy, czy od środka, już powiem, nie pamiętam, cegła, pustak żużlowy. I tutaj jeszcze na dole jest troszeczkę styropianu, 3 cm chyba tylko dane, także tutaj nie ma żadnego odwodnieniowego ani niczego innego. Taki był wtedy dany i tak zostało, także tak mniej więcej wygląda powierzchnia, słuchajcie, domu. A tutaj mamy rozkład piętra tak naprawdę. Czyli tu jest ganek, tutaj w tym miejscu się znajduje klimatyzator, jednostka zewnętrzna. Tak widzieliśmy na filmie na zewnątrz. Druga jednostka się znajduje z tej strony. Czujnik temperatury, tak jak wam mówiłem wcześniej, jest na zewnątrz, tutaj na wysokości 1,5 metra. I tak jak mówiłem, sypialnia, czujnik temperatury jest w rogu, pokój tutaj dzieciaków taki otwarty, tutaj mamy czujnik temperatury. Klatka schodowa ogrzewana jest wypadkową, to co od dziadka od dołu do dmucha z klimatyzatora. Łazienka dogrzewana jest farelką 800 W. Ona teraz średnio pół kWh bierze na dobę, tak mniej więcej, bo doszła mi jeszcze suszarka do ubrań, także ta suszarka, powiem wam, generuje trochę z siebie ciepła, także ta farelka też mniej musi pracować. I tutaj mamy stację pogodową, która która tutaj sobie po prostu stoi i wszystko sobie mogę sczytywać z niej. Jednostka wewnętrzna, jak widzicie, zawieszona zaraz nad wejściem, a szczytuje z pilota, który jest naprzeciwko, z drugiej strony tutaj jest pilot. I właśnie ta temperatura salonu generuje pracę całej jednostki, dlatego też tak to jest po prostu ustawione i tak to mi pasuje. I wypodkowa
przedmuchu, tak jak widzicie, przedmuch czy do pokoju, czy do salonu, na samym końcu leci do sypialni. Tylko mówię, to jest sypialnia i tutaj może być przez cały dzień nawet 19 stopni. Ja na wieczór lubię, żeby mieć chłodno i lubię sobie po prostu pospać spokojnie, a nie, że mi jakieś gorące dmucha. Każdy lubi po swojemu. Tutaj macie powierzchnię też ogrzewania, właśnie klimą i farelką podane. 70 m2 jest klimatyzatorem ogrzewane, bo odpada tutaj parę rzeczy. Farelką 5,7 m2 jest dogrzewana łazienka, bo też siłą rzeczy to powietrze trochę tam się dostaje, ale nie za dużo, z racji tego nawet jak widzicie, że no łazienki przeważnie są drzwi zamknięte, ale jakby były w drugą stronę otwierane, to by taki łapacz troszeczkę był, a tak to powietrze no tylko praktycznie grawitacyjno-wentylacyjnie tam się przedostaje w żaden inny sposób. Także słuchajcie, tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Ja będę standardowo cały sezon Wam wrzucał, jak pompa ciepła, jak klimatyzatory dogrzewają, bo to wielu ludzi interesuje właśnie, czy to się opłaca, czy nie opłaca. Każdy sobie musi odpowiedzieć na to, czy to się opłaca i policzyć, nie? Widzicie, jakie są zużycia kilowatogodzin na moich klimatyzatorach, na pompach ciepła. Także zobaczymy dalej. Sezon trwa. Lecimy z tematem. Także ja pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Jakby co, walcie w komentarzach, co dzieje, jak. Trzymajcie się. Cześć.